Urodziłem się w Polsce w latach 60. Pokolenie X. Moja młodość to czas PRL-u. Kartki, puste półki, propaganda sukcesu. Szkoła uczyła mnie, że ojczyzna potrzebuje rąk do pracy. Nie marzeń, nie serca, rąk. Pamiętam festiwal piosenki radzieckiej w Zielonej Górze, seriale z ZSRR, wmawianą przyjaźń polsko-radziecką. To był świat, który mnie formował. Wtedy wierzyliśmy w system, a on kształtował nasze wybory. Życie płynęło. Miłości, rozczarowania, fałszywi przyjaciele. Po 1989 roku mieliśmy nadzieję, że teraz będzie lepiej. Ale inflacja szybko ją zjadła. Z miesiąca na miesiąc wypłata traciła sens. Byliśmy milionerami z pustymi kieszeniami. Wypłata w milionach, chleb za tysiące. Denominacja stała się koniecznością. A potem przemiany, nowa Polska. I nagle pytali, jakie masz wykształcenie? Bo system nauczył mnie innych wartości. Kazał iść do pracy, nie zadawać pytań. To był impuls do dalszej nauki. Zrobienie matury. I mimo tego chaosu, dziś wiem jedno, nic nie działo się przypadkiem. Bo gdybym nie urodził się w tamtym czasie, nie poznałbym PRL-u, ani radości z pierwszego komputera Atari. Nie zakochałbym się w muzyce elektronicznej, Kraftwerk, Vangelis, Jarre. Nie czytałbym Lema. Nie oglądałbym Star Treka. To wszystko mnie formowało. Ciągnęło mnie do inności. Do gwiazd. Najpierw Atari 65XE, potem Atari STE, bo gry były już na dyskietkach. Potem IBM 486. Zainstalowana gra na dysku. To był cud. CD-ROM. Gry dodawane do gazet. Technologia rosła, a razem z nią ja. Nie tylko technologicznie, duchowo też. Zostawiłem dawnych kolegów. Nowe życie. Żona. Dziecko. Nowa praca. Pierwszy samochód. I wtedy ten dzień. Wypadek. Cudem przeżyłem. Szpital. Miesiąc wycięty z życia. A może początek nowego. To był marker duszy. Odszedłem z toksycznego związku. Rozwód. Konflikty. A potem spotkanie bratniej duszy. Zdecydowałem się na studia, a następnie obronić tytuł magistra. Regresja pokazała mi, dlaczego wcześniej się nie układało. Pamiętam mój pierwszy ślub. Myśli w głowie, co ja robię? Chciałem zrezygnować, ale rozsądek szeptał, goście, rodzice, koszty. Może będzie szczęście. Nie było. Z obecnie poznaną duszą przyszła harmonia. Kochająca żona, dorosła córka, rodzina, z którą łączy mnie serce i dusza. Moje pytania nie zniknęły. One się pogłębiły. Od dzieciństwa czułem, że religia katolicka nie niesie tego, czego nauczał Jezus. To nie była prawda, to była struktura. I wtedy przyszły one. Księga Uranti, Dolores Cannon, Michael Newton, Robert Moore, misja Michel Desmarquet, moje przeżycie z UFO na Rugi Martina Wiesengruna. One nie dały mi wiary. One dały mi pamięć. Czy jestem gwiezdnym wędrowcem? Znajoma tak mówi. A ja coraz bardziej to rozumiem. Bo Deja Vu to nie przypadek. To markery, które zostawiliśmy sobie przed inkarnacją. By nie zgubić się we śnie. By wiedzieć, że jesteśmy na wybranej drodze. Pokazują nam przyszłe życie. Pytają, czy w to wchodzisz? Gdy się zgadzamy, zakrywają szczegóły, ale zostawiają znaki. I kiedy stoisz w nieznanym mieście, a serce szepcze, byłem tu, to nie jest złudzenie. To pamięć duszy. Albo gdy obca osoba spojrzy na ciebie i mówi dzień dobry. Może to dusza, która cię rozpoznała. Może tam, po tamtej stronie, jesteś kimś ważnym. I właśnie teraz ktoś oddał ci ukłon duszy. A ten film, nie tworzę go dla siebie. Tworzę go dla ciebie.
Dla dusz, które się błąkają, które czują, że coś jest nie tak, które pamiętają, ale nie wiedzą, co. Może sięgniesz po te same książki. Może przypomnisz sobie, po co tu jesteś. Może przestaniesz się użalać i zaakceptujesz swoje życie jako świadomy wybór duszy. A jeśli twoja misja jeszcze się nie zaczęła, spokojnie, czekaj. Kiedy przyjdzie czas, dostaniesz impuls. Może to podróże z bliską duszą. Może zasiewanie energii w miejscach, do których trafisz. A może po prostu będziesz latarnią. Dla tych, którzy nie wiedzą, dokąd iść. Może dlatego wybrałeś tę planetę, tę epokę, to ciało, tę ścieżkę. I dlatego teraz mówię do ciebie. Słuchaj, jeśli to czujesz, to nie przypadek. Ty też się umawiałeś. Ty też jesteś częścią tego planu. Przypomnij sobie. Podczas regresji poczułem miłość do bratniej duszy, do mojego przewodnika duchowego, do mojego opiekuna. Łzy płynęły mi strumieniami. Zabrakło mi tchu, ale gdybym mógł to poczuć jeszcze raz, od razu bym się temu poddał. Bo jeśli taka miłość jest między duszami, to jaka jest miłość źródła? Miłość Boga. A ty chcesz poznać swoje poprzednie wcielenia. A może spotkać bratnią duszę albo rodzinę dusz. Może jesteś ciekaw, jak wygląda i jak się nazywa twój przewodnik duchowy. Chcesz wiedzieć, jaka karma czeka na przerobienie. Jaki kolor ma twoja dusza. To wszystko możesz zobaczyć, poczuć, zrozumieć podczas regresji hipnotycznej lub niehipnotycznej. Pamiętaj, wszystko zależy od zadawanych pytań. Są pytania, które nie wniosą nic. Na nie nie dostaniesz odpowiedzi. Ale są też pytania głębokie, prawdziwe, takie jak dlaczego? Jaką lekcję mam przejść? Jaką karmę muszę zrozumieć i uzdrowić? Żądaj te pytania, a odpowiedzi przyjdą. I dlatego mówię raz jeszcze. Słuchaj, jeśli to czujesz, to nie przypadek. Ty też jesteś częścią tego planu. Przypomnij sobie. Sięgnij po książki Dolores Cannon, Michael Newton, Michel Desmarket, Martin Wiesengrun. Wejdź na wingmakers.pl. Przeczytaj 4. rozdział Księgi Uranti. Potem 3. Medytuj. Szukaj. Podnoś swoje wibracje. Nie żyj w Matrixie. Nie wierz ślepo przedstawicielom religii. Odnajdź swoją ścieżkę. Otwórz się na wiedzę, na światło, na miłość ze źródła. To nie jest koniec filmu. To może być czyjś początek. Twój. Jeśli ten film poruszył coś w tobie, jeśli poczułeś, że to nie przypadek, zostaw ślad. Daj łapkę w górę, żeby ta treść mogła dotrzeć dalej, do tych, którzy też szukają odpowiedzi. Zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej takich historii. A w komentarzu napisz, co poczułeś. Może wspomnienie, może znak, może pytanie. Dziękuję, że tu jesteś. To nie koniec, to początek. Twój.